Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o perypetiach zdrowotnych naszego kota Hitmana. Jak pewnie zauważyliście, zrobiliśmy sobie krótką przerwę w tej serii. Na kanale zrobiło się trochę smutno i szczerze mówiąc dla nas wracanie do tych materiałów i ich montowanie też nie było łatwe, ale czuliśmy, że chcemy się z Wami tym wszystkim podzielić, bo to, co się wydarzyło, do dziś wydaje nam się kompletnie niewiarygodne i nie tylko nam. Nasi znajomi też w to nie mogli uwierzyć. Jak pamiętacie, ostatni odcinek zakończył się w momencie, kiedy po zdjęciu szwów wracaliśmy z Hitmanem do domu. Od lekarza usłyszeliśmy dobrą wiadomość, wszystko goi się idealnie, ale jest jeden warunek. Przez najbliższe kilka dni do tygodnia Hitman absolutnie nie może dobrać się do rany. Zero lizania, zero drapania. No i tutaj zaczynają się schody. Bo wiecie, zawsze można spróbować rozmowy wychowawczej. W końcu to już prawie dorosły kot, więc może zrozumie, że nie wolno się lizać, nawet jeśli swędzi. No raczej nie. Kołnierz odpada, znamy go, wpadłby w panikę. Ubranka pooperacyjne, te standardowe dla psów, raczej są pod sterylizację i kompletnie nie pasują do tego przypadku. Dla kotów nikt nie przewidział nawet takiego rozmiaru. Czyli co zostaje? Improwizacja. Igła, nitka, ubranko po sterylizacji, do tego śpiochy dla niemowlaka. I po kilku próbach powstało coś, co przynajmniej w teorii miało uniemożliwić Hitmanowi dostęp do rany. Pierwsza przymiarka. Hitman patrzy na nas jak na wariatów. Trochę się kręci, trochę wzdycha. Ewidentnie nie jest zachwycony, ale co ciekawe, zero paniki, jakby czuł, że to jednak jest w jakimś celu. Pierwsze kroki w nowym garniturze były bardzo ostrożne, jakby uczył się chodzić od nowa. Patrzy na siebie, patrzy na nas i próbuje ogarnąć, co tu się właściwie wydarzyło. No i najważniejsze pytanie, czy spróbuje dobrać się do rany. Najpierw test, obwąchiwanie, potem próba podrapania się, zatrzymana w połowie, bo materiał jednak robi robotę. Spojrzenie typu, coś tu nie działa i wtedy pierwszy mały sukces. Po kilkunastu minutach Hitman po prostu się poddaje, idzie na swoje miejsce, ciężko wzdycha i zasypia. A my siedzimy obok i analizujemy wszystko. Czy nic nie uciska, czy nie obciera, czy nie jest mu za ciepło. No i najważniejsze, czy nie znajdzie sposobu, żeby to obejść, bo znając jego, to była tylko kwestia czasu. Więc po pracy siedzimy sobie w domu z Hitmanem, spokojny dzień, bestia w ubranku po zabiegu, wszystko ładnie się goi, no i w pewnym momencie wpada nam do głowy taki pomysł. Przecież jesteśmy na miejscu, mamy dwie pary oczu, może na chwilę ściągniemy ubranko, no bo wiecie, szkoda go, widać, że chce pobiegać, że go to trochę ogranicza, człowiek mięknie, no i dobra, ściągamy. I to jest dokładnie ten moment, w którym powinniście w tle usłyszeć taki dźwięk. Błąd systemu, bo dosłownie kilka sekund, nie minuta, nie chwila, sekundy. Odwracasz wzrok, coś powiesz, coś sprawdzisz i nagle patrzysz, a tam już akcja w toku. Język odpalił tryb turbo i dobrał się do rany, jakby czekał na to całe życie. Efekt? Rana rozlizana, do krwi, całe gojenie cofnięte o kilka kroków. I wtedy dociera do ciebie taka bardzo prosta prawda. Nie ma czegoś takiego jak tylko na chwilę, kiedy chodzi o gojącą się ranę u kota. Bo dla niego to nie jest może poliżę, może nie. To jest mam dostęp, działam natychmiast. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że naprawdę widać było jego radość, że ograniczające ubranko zniknęło. Wiecie, ten moment wolności, biega, cieszy się, totalne szczęście, a ty już wiesz, że za moment znowu wraca garniturek i koniec imprezy. Także jeśli ktoś z Was jest w podobnej sytuacji, to serio uczcie się na naszym błędzie. Ubranko albo kołnierz to nie jest sugestia, to jest tryb obowiązkowy, a jeśli już zdejmujecie, to nie mamy go na oku, tylko dosłownie macie go w rękach, bo wystarczy 1 sekunda, a kot, no cóż, kot nie negocjuje. Na szczęście, żeby nie było, że to tylko pasmo porażek, po kilku dniach wszystko zaczęło iść w dobrą stronę. Rana się uspokoiła, zaczęła się ładnie goić.
Hitman powoli wracał do formy, nawet zaczął przybierać na wadze, co po tym wszystkim było naprawdę dużą ulgą. Trochę dlatego, że w końcu zaczął coś sam jeść, a trochę dlatego, że weszliśmy na tryb gastronomia premium, czyli zmiksowane konserwy podawane strzykawką. Do tego doszły różne specyfiki na odbudowę flory bakteryjnej po tej całej kilkumiesięcznej antybiotykoterapii i serio z dnia na dzień było widać różnicę. I już człowiek zaczyna myśleć, dobra, jeszcze kilka dni i może w końcu pożegnamy ten cały garniturek. No i wtedy życie mówi, sprawdzam, bo okazuje się, że delikatna kocia skóra, jeszcze bez sierści, to jest po prostu magnes. Dla kociego języka absolutny rarytas. I Hitman z uporem godnym lepszej sprawy dalej próbuje robić sobie poprawki do krwi. Także tak, wygląda na to, że stylowy garniturek zostaje z nami na dłużej. Przynajmniej do momentu, aż sierść trochę odrośnie i przestanie to być aż tak kuszące. Ale tu pojawia się nowy wątek, nowy bohater tej historii, młodszy brat Nadir, do którego najwyższy czas już wracać. I teraz pytanie brzmi, czy te wszystkie zwisające, dyndające paseczki, kokardki i inne elementy ubranka nie staną się dla niego najlepszą zabawą świata? Bo jeśli tak, to zamiast jednego pacjenta będziemy mieli pacjenta plus asystenta chaosu, a wtedy znowu może przytrafić się coś nieprzewidzianego. No i w końcu powrót Hitmana do domu. Wielki dzień. Po całej tej szpitalnej sadze w końcu wraca do swojego młodszego brata Nadira. I teraz pytanie, czy będzie dramat? Czy polecą futra? Czy czeka nas kocia wojna domowa? Otóż nie bardzo, bo widzicie, oni przez cały ten czas i tak byli w kontakcie. Wymiana zapachów działała. Nadir odwiedzał Hitmana w szpitalu, więc kiedy w końcu się spotkali, wyglądało to mniej więcej tak. Jedno symboliczne syknięcie, chwila napięcia i koniec. Jakby nic się nigdy nie wydarzyło. Bracia, klasyka. Hitman szczęśliwy, bo wrócił do domu. Nadir szczęśliwy, bo znowu ma komu uprzykrzać życie. A my jeszcze szczęśliwsi, bo ta cała logistyczna gehenna wreszcie się skończyła. Czyli można powiedzieć, życie wróciło do normy. No prawie, bo Hitman nadal paradował w swoim garniturze. I nie, to nie był wybór modowy, po prostu absolutnie nie dało się go przekonać, że tam, gdzie nie ma sierści, nie wolno lizać. A jak wiadomo, u kota sierść odrasta długo. Właściwie bardzo długo. Największy strach, że Nadir uzna sznureczki i kokardki za najlepszą zabawę świata i zacznie rozbierać brata. Ale nie, Nadir nic. Za to Hitman postanowił wziąć sprawy w swoje łapy. I najwyraźniej zapisał się na kurs jogi, bo zaczął samodzielnie rozwiązywać węzły podtrzymujące ubranko. I teraz wyobraźcie sobie, wracamy spokojnie z pracy, otwieramy drzwi, a tam bestia chodzi sobie dumnie po domu, bez ubranka. I oczywiście klasyk, skóra wylizana do krwi. Na szczęście szybka interwencja, drobne poprawki w garniturze i sytuacja została opanowana. Ale jedno jest pewne, jeśli myślicie, że przechytrzycie kota, to nie, to kot tylko daje wam chwilę, żebyście tak pomyśleli. Mijały tygodnie i wszystko zaczęło wyglądać dobrze. Sierść powoli odrastała, w końcu można było pożegnać garnitur. Hitman wracał do formy, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Znowu był sobą. Relacja z Nadirem dokładnie taka, jakiej można się spodziewać po braciach. Trochę zaczepki, trochę zabawy, ale generalnie sielanka. I właśnie wtedy, kiedy wszystko wydawało się już zamkniętym rozdziałem, stało się coś, czego kompletnie się nie spodziewaliśmy. Wieczór jak każdy inny, wracamy po pracy, odpoczywamy, cisza, spokój, koty kręcą się gdzieś obok i nagle na naszych oczach Hitman robi coś absolutnie zwyczajnego. Coś, co robił tysiące razy. Wskakuje na niski parapet w sypialni, żeby popatrzeć przez okno. I wtedy pisk, taki, którego nie da się pomylić z niczym innym. Odwracamy się, widzimy skuloną sylwetkę i słyszymy ciągły, przeraźliwy skowyt. Co jest? Hitman nie może się ruszać. Jakby tylna część ciała przestała działać.
Pierwsza myśl, kręgosłup. Ostrożnie zdejmujemy go z parapetu i wtedy to już widać wyraźnie, nie jest w stanie stanąć na tylnych łapach. Wlecze się, dosłownie wczołguje pod szafkę i tam zostaje. I jęczy przez ponad godzinę. Nie ruszamy go, nie chcemy pogorszyć sytuacji, nie chcemy zwiększać stresu, ale możecie sobie wyobrazić, co się dzieje w głowie w takiej chwili. Bo to nie wygląda jak coś, co już znamy. Mamy doświadczenie z kocimi chorobami, ale to wygląda jak poważne uszkodzenie, jakby coś z kręgosłupem, jakby nagle stracił władzę w tylnej części ciała. Najgorsze scenariusze zaczynają się układać same. I wtedy po jakimś czasie hitman zaczyna się ruszać. Powoli, ostrożnie, wyczołguje się spod szafki i próbuje chodzić. Jest lepiej, ale coś nadal nie gra. Patrzymy dokładniej, analizujemy każdy ruch, sprawdzamy, gdzie reaguje bólem i nagle wszystko zaczyna mieć sens. To nie kręgosłup, to łapa. Hitman zwichnął rzepkę w drugiej łapie. I tym akcentem na chwilę zamykamy tę historię. Jeśli chcecie, żebyśmy dalej opowiadali o chorobowych perypetiach hitmana, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Naprawdę czytamy wszystko i to od Was zależy, czy wrócimy do tej serii szybciej. Na ten moment jednak podjęliśmy decyzję, żeby trochę zmienić kierunek. Po tej dość ciężkiej, momentami stresującej historii chcemy wrzucić na kanał więcej uśmiechu, skupić się na tym, co jest tu i teraz, na szczęśliwym życiu Hitmana i Nadira, na ich relacji jako braci, na tych wszystkich codziennych momentach, które po prostu dobrze się ogląda. I szczerze, nam to też dobrze zrobi. A żeby Was uspokoić, od wydarzeń, które opisywaliśmy w tej serii, minęło już prawie pół roku i dzisiaj Hitman i Nadir mają się świetnie, naprawdę. Być może za jakiś czas wrócimy jeszcze do tej historii, opowiemy Wam, jak dalej potoczyły się losy tej nieszczęsnej, zwichniętej łapy Hitmana, ale to zostawimy sobie na później. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o Hitmanie i Nadirze. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, udostępnijcie film dalej. To naprawdę pomaga nam rozwijać ten kanał. Zapraszamy Was też na nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama i TikToka. Tam możecie być z nami na bieżąco, zadawać pytania i dzielić się swoimi historiami. Dzięki, że byliście z nami w tej opowieści i do zobaczenia w kolejnym odcinku.